Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku sobie przejrzymy, jak wyglądała moja strefa druga. Teraz zerkniemy sobie na naszego przeciwnika, który stał po drugiej stronie tejże strefy. Pierwsze przymierze 11 miliardów mocy, przymierze drugie 8 miliardów mocy, więc łącznie możemy tutaj uznać spokojnie 20 miliardów mocy czystego mięsa po stronie przeciwnika. No i po drugiej stronie jesteśmy my. Zaraz zerkniemy sobie w naszą moc. Tak wyglądała właśnie strefa druga. Tutaj już mamy wszystko zaznaczone, co, gdzie, jak i kiedy. Nasze przymierze tutaj poboczne, nawet miliarda tutaj nie mamy, 0,7 miliarda samych faremek. No i nasz główny tutaj, nasze główne przymierze 13,6 miliarda. Łącznie możemy uznać, że mamy tutaj 20 miliardów mocy przeciwko 14,4 miliarda mocy. Tutaj pierwsze walki były mniej więcej w połowie drogi w strefie drugiej. Nie wiem, czy wcześniej coś walczyliśmy, czy nie, bo mnie nie było. Przez noc się nasi tutaj zabudowali. Ja tutaj przyszedłem troszkę powalczyć właśnie, gdy już się spotkaliśmy. Jak widzicie, wyszedłem sobie tutaj z swoimi 5 legionami strzelców, żeby zobaczyć, jak oni tutaj hulają, co oni robią, żeby zobaczyć, jakich zasług mogę się spodziewać po tych legionach. Granie strzelcami na początku, wiadomo, troszkę walenie konia, trzeba stać z tyłu. Na szczęście z drugiej strony nas próbowali tutaj zajść. Decyzja na pewno ciekawa, interesująca, ale tutaj nasza piechota ich zobaczyła. Szybko zostali zablokowani. Ja tutaj się na nich rzuciłem, żeby zdobyć jak najwięcej zasług, bo myślę, że można się tutaj obłowić na tych magach, którzy zostali w kanapeczkę tutaj ściśnięci. Magowie, którzy byli w pierwszym rzędzie, już padli. Teraz zostało bicie piechoty, czyli 90% gameplayu magów. Ta piechota również szybko tutaj upada, ale na szczęście wróg dosyła kolejne tutaj mięso armatnie. Ja tutaj rwę się do przodu, żeby troszkę zadać obrażeń magom. No bo myślę, że bicie magów da mi więcej zasług niż bicie piechoty, szczególnie, że piechota ma naprawdę wysoką obronę fizyczną. Wolę zdecydowanie bić magów. Tutaj jakiś kawalerzysta mnie zaatakował z daleka. Troszkę się przestraszyłem, wiecie, to są pierwsze walki. Chcę tutaj na pewno dobrych raportów. Chcę się dobrze pokazać sam w swoich oczach, że te legiony coś potrafią. Widzicie zresztą, że są już niektóre legiony czerwone, niektóre żółte, więc wiem, że powoli nadchodzi ten moment, żeby się wycofać. Ale z drugiej strony nie chcę się wycofywać, no bo wróg jest na moim terenie, więc mam tutaj jeszcze przewagę buffów z terenu. Widzę, że Kermit próbuje tutaj zająć wzgórze. Nie wiem, skąd wziął ten pomysł, choć się domyślam. Wróg zostaje powoli wypchany. Ja tutaj jeszcze chcę troszkę te raporty sobie poprawić, bo myślę z tyłu głowy, że jednak jak zostanę tutaj, to poprawię te raporty, choć prawda jest taka, że w tym momencie dużo więcej moich jednostek ginie od kontrataku, niż ja zadaję tutaj obrażeń. Ale wiecie, jak się walczy, no to ten ferwor walki jest tak duży, że nie chcesz się wycofać, chcesz tutaj walczyć do końca, chociaż tak naprawdę jest to błędne. Na szczęście tutaj się wycofałem, zaraz zerkniemy sobie w raporty. No raporty tutaj są naprawdę mizerne, bardzo mizerne. Jedynie Magrat ma tutaj złoty raport, 16 tysięcy zasług, reszta moich legionów w granicach 10 tysięcy. Na tamten moment uznałem, że te raporty są naprawdę mizerne, no i postanowiłem coś zmienić w swoim gameplayu. Wcześniej grałem na 5 legionów strzelców, teraz wyciągnąłem do tego piechotę. Piechota jest mi potrzebna po to, żeby sobie jakiś wrogi legion spowolnić, żeby mój Garwood potem złapał ten wrogi legion pnączami, no i żeby 4 moje legiony strzelców wyborowych ten legion po prostu unicestwiło. Spotkałem swoją ofiarę tutaj na górze, tam gdzie biegnie mój Garwood. Niestety wróg zrobił podobnie, no i zablokował moich strzelców swoją piechotą, więc no póki co zostałem zablokowany. Wroga piechota upadła, podejście numer 2. Próbuję tutaj go zaatakować. Niestety, jak się okazuje, po oddaleniu mapy jestem na samym przodzie. Reszta mojej drużyny się wycofała albo zginęła. Tutaj jest absolutnie mój błąd w 100%, bo tego nie ogarnąłem zawczasu, no i Kinara zapłaciła najwyższą cenę za ten błąd. Ilość zasług może nie powala, ale KD jest jeszcze gorsze. No nie pozostaje mi nic innego, jak się po prostu wycofać. Mój Garwood nawet całkiem sporo tych zasług sobie przyniósł.
Jedynie Magrat, Kadena Plus, reszta moich legionów, no nie poradziła sobie za dobrze. Syndron jeszcze jako tako sobie poradził w tym ranie. Zdenerwowałem się zaistniałą sytuacją. Uznałem, że coś jest nie tak. Oczywiście winy nie znalazłem sobie, tylko znalazłem winę w tym, że reszta moich tutaj sojuszników poszła atakować stronę, na której nie powinno ich być. Także szybki znacznik, no i wracamy do boju. Tym razem ponownie wyciągnąłem 5 legionów strzelców, 5 legionów łuczników. Uznałem, że grałem zbyt pasywnie, teraz pora na agresywny playstyle. Co z tego wyjdzie, zaraz zobaczymy. Póki co moja Magrat została złapana na szczęście z pomocą moich sojuszników. Szybko poradziliśmy sobie z tymi legionami piechoty. No i pora przejść do totalnej ofensywy. Tutaj jeszcze ktoś niehonorowo strzela mi w plecy, więc musi go spotkać najwyższa kara. Nie wiem czemu nie chciał się schować, po prostu wyszedł i zginął, tak zwany dawca. Ale to nie jest mój problem, ja się z takiego obrotu spraw cieszę. Dla mnie mogliby tak wyskakiwać w nieskończoność. Odsyłam Magrat do domu, bo oczywiście każdy bije Magrat. No i reszta moich legionów zaczyna swoje tango. Myślałem, czy nie odesłać tutaj wszystkich do domu, ale szkoda mi odsyłać Gwanwyn czy Syndriona, którzy jeszcze są relatywnie zdrowi. Oczywiście tutaj Falgrima czy Kienarę mógłbym już odesłać do domu, ale tak jak mówię, szkoda mi było ich wysyłać, bo więcej czasu traciłem tutaj na dojście niż na samą walkę. Mnóstwo legionów magicznych bije moje legiony, no bo oczywiście ja ich nie sięgam, ale oni mnie sięgają. Widzę, że moje zdrowie spadło do poziomu krytycznego, próbuję się wycofać, no i oczywiście wyskakuje do mnie kawalerzysta, no i zapełnia moje szpitale jeszcze bardziej. Szybkie zerknięcie na prawą stronę pola walki, ale tutaj już widzę, że jest większość legionów magicznych, brak piechoty, więc nie będzie mi łatwo walczyć. Raporty nie najgorsze, Gwanwyn 1-1, Syndrion 1-2, Falgrim 2-1, Kinara 2-1, no i Magrat 1-2. Więc w tym ranie jedna moja jednostka pociągnęła jedną wrogą jednostkę przeciwnika. Więc na koniec dnia coś tam od siebie wniosłem. Kolejny ran ponownie na 4 legiony strzelców, plus 1 legion piechoty, który tam niszczy wieżę. Jak widzicie, posuwamy się cały czas do przodu. Wieża po wieży naciskamy na wroga. Może przewaga po naszej stronie nie jest jakaś gigantyczna, ale cały czas posuwamy się do przodu i to my naciskamy, to my wywieramy tutaj presję. Jak widzicie, wróg puszcza rali w legiony, które niszczą wieżę. No i niestety ktoś to rali zaatakował, przez co to rali będzie biło obrażeniami obszarowymi legiony, które niszczą tę wieżę. Ja tutaj zmieniłem swoją taktykę, poszedłem do bola, walczyć w bolu z innymi, bo jak widzieliście, moje pojedyncze akcje za dużo mi zasług nie przynosiły, więc postanowiłem tutaj się zgrupować z moimi, może to mi właśnie pomoże zebrać większą ilość zasług. Niestety wróg przyzwał Behemota, no i jak widzimy, mnóstwo legionów magicznych już po samym przyzwaniu Behemota wycofuje się poza zasięg tego Behemota, co nie oszukujmy się, bardzo mnie dziwi, ale no trzeba niektóre rzeczy po prostu zaakceptować. Zresztą nie ma co się dziwić, zobaczcie, że wróg ucieka przed Ordo. Typowy raport maina magów, oczywiście buff Tandelen i Taleje, bo są za słabe. Buffnijmy wszystkich magów, bo giną od kontrataku strzelców i nie da się nimi grać. Dla równowagi my również przyzwaliśmy Behemota, co jest moim zdaniem dobre, bo dodaje to takiej odwagi naszym. Zobaczcie, jak lecimy do przodu. Oczywiście ja pierwszy lecę, zaraz muszę się wycofać, bo mam na sobie kilkanaście legionów magów. No ale taki już jestem, nie chce mi się tutaj czekać z tyłu i czekać na piechotę. No i wolę jakoś proaktywnie pograć. Może faktycznie jednostki strzelców nie są dla mnie, bo nie mam tutaj cierpliwości ostatnio do nich. Jak widzę wroga, to wolę w niego wbiec, zrobić swoje i wysłać jednostki ponownie. Na szczęście tym razem kawaleria nie zmasakrowała mnie, tylko zmasakrowała kogoś innego. Oczywiście kosztem własnego życia, no ale to są właśnie mainy kawalerii. Podobnie mają zresztą na bani jak maini strzelców. Może dlatego właśnie gram i kawalerią, i strzelcami. No niestety, ale nie da się tak grać, że patrzysz jak maini magów wymieniają się obrażeniami, a ty tam czekasz tymi strzelcami gdzieś z tyłu, aż wróg wyśle piechotę, żeby zdobyć jakieś ochłapy meritów. Dlatego ponownie tutaj szukam okazji na zdobycie zasług na własną rękę. Na szczęście spotkałem po drugiej stronie kogoś, kto myśli podobnie. No i w tym momencie na przykład nie wiem, czy to moja Magrat z Syndrionem poszli tak do przodu, czy to bóg wizualny, który tworzy się przy graniu z włączoną opcją ataku w marszu. Standardowo tutaj wieża po wieży posuwamy się do przodu. Jak to mawiał wielki Polak, każdy krok do przodu to krok do przodu. Ja tutaj nadal staram się grać dosyć agresywnie, no i być może te walki szybko się zakończą, dlatego chcę tutaj zdobyć jak najwięcej zasług, nawet kosztem dosyć słabych trade'ów.
bo już grałem niejedno KVK i zdaję sobie sprawę, że po przegranej strefie drugiej wróg szybko odpuszcza, no i tych zasług potem nie ma gdzie nabijać aż do kolejnych stref. Tutaj macie przebitkę z walki na bastionach, tak na tych niższych seedach również ludzie używają bastionów. Jak widzicie tutaj Rally Royale sobie radzi i z bastionem, i z Counter Rally, i jeszcze z Behemotem. Więc naprawdę to rally jest dosyć potężne. Oczywiście meta para Goresz plus Dunfell, do tego pupil na sterydach, czyli księżycowy niedźwiedź. Niestety pełnego raportu z tego rally nie zobaczymy, bo albo nie zostało wysłane na czat, albo mi jakoś umknęło, a więc no musimy to przeżyć. Tutaj po drodze jeszcze były oczywiście palone miasta. Chciałem je zesformować pod sam koniec, żeby zdobyć jakieś surowce. Oczywiście sformujemy na sam koniec, a nie gdy miasto przegra bitwę, no i wtedy lekko ranne jednostki wracają do żywych. Więc pamiętajcie, że sformujemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy to miasto ma przegrać bitwę. Kolejne wieże upadają, a wraz z nimi płoną kolejne miasta. My posuwamy się cały czas systematycznie do przodu. Ja już tutaj przyszedłem tylko i wyłącznie jednym legionem kawalerii, gdyż nie mam już jednostek powoli, widzieliście jak ja grałem, więc te jednostki szybko zostały zapełnione, mój szpital jest dosyć pełny, ale tak jak mówię, chciałem się szybko obłowić w zasługi, bo podejrzewałem, że tego dnia te walki szybko mogą zostać przerwane. A pamiętajcie, że nie mam jeszcze polityk na leczenie w tym momencie, więc nie chciałem tutaj za bardzo za ostro szaleć. Kilka godzin później posunęliśmy się naprawdę dosyć mocno do przodu, jesteśmy już prawie pod wrogim spiralem. Jak widzicie, w ruch poszli nawet moi magowie, więc gram już tym co mam. Mapa prezentuje się w ten sposób. Tak jak mówię, cały czas ciśniemy do przodu, niszczymy kolejne wieże, wroga już powoli tutaj nie widać, więc miałem tego nosa, żeby zapełnić swoje szpitale, żeby zdobyć w tym pierwszym dniu chociaż ten 1 milion zasług. No bo wiecie, to jest zawsze loteria, gdy jesteście silniejsi, to musicie liczyć na to, że wróg będzie chciał z wami walczyć, no bo jeśli wróg powie, że nie chce z wami walczyć, no to nie będziecie mieli tych zasług, tak? Będziecie wtedy cierpieć na niedobór zasług, no a na niedobór zasług każdy doświadczony gracz poleci wam pewne, niezastąpione duo. Na ekranie mieliście top 50 graczy na serwerze pierwszego dnia. Zerknijmy sobie jeszcze na szybko, jak się prezentują merity sojuszów w tym pierwszym dniu. 115 milionów zasług pierwszego dnia, naprawdę niezły wynik. Ja mówię tutaj o pierwszym dniu walk, ale wiecie, dla nas te walki zaczęły się około 12 UTC. Na bramy tego dnia otworzyły się o 1 w nocy UTC, więc inne przymierza, których prime time był wcześniej, mogły tych zasług sobie nabić trochę więcej. Szybkie zerknięcie w raporty, żeby sprawdzić, ile surowców udało mi się zesformować. Te liczby oczywiście mnożymy razy 4, bo miałem tutaj 4 legiony, więc uważam, że było naprawdę warto. Około 3,5 miliona surowców na jeden legion, na 4 legiony daje mi to około 14 milionów surowców, więc na kilka sekund sformowania zyskałem 14 milionów surowców. No takie farmienie to ja lubię. Teraz na ekranie mamy jedną z akcji kawalerii i właśnie w takich momentach używam kawalerii, gdy wroga już nie widać za dużo, a jakieś tam pojedyncze legiony się gdzieś pałętają. No bo wiecie, strzelców czy magów szybko mi zabiją, piechotą za dużo damage'u nie zrobię. No i w takich momentach właśnie używam kawalerii. Pierwszy dzień walk powoli dobiega końca. My tutaj jeszcze zniszczymy kilka wież, zbudujemy swoje wieże. No i bitwę o iglicę zostawimy sobie na drugi dzień walk. Naprawdę cudowna walka o iglicę. Mega przyjemnie mi się tutaj walczyło. Przeciwnik już nie miał tyle piechoty co pierwszego dnia, więc te walki były naprawdę szybkie i naprawdę dużo łatwiej mi się walczyło. Podejrzewam, że głównym powodem było to, że wróg wystrzelał się ze swojej piechoty pierwszego dnia. No i tutaj, jak widzicie na obrazku, zaczęliśmy dominować pole walki swoją piechotą. Tutaj jeszcze bronili wieży za cenę życia, bo wiedzą, że gdy ta wieża upadnie, zbudujemy swoją w jej miejsce, no i przejdziemy do ofensywy na iglicę. Teraz jesteśmy świadkami tego ostatniego zmobilizowanego ataku, którego już nie powstrzymają. Po pokonaniu tych wrogich legionów zaczniemy niszczyć iglicę. Ten wjazd mi się naprawdę bardzo mocno podobał, pokazał taką naszą dominację na polu walki. Oczywiście cieszę się, że wróg walczył do ostatniej kropli eliksiru, bo doskonale wiemy, że inny wróg mógłby sobie już dawno siedzieć w Z1 i czekać na otwarcie bram trzecich. A nasz wróg jednak do ostatniej sekundy walczył o tę iglicę, to na pewno należy docenić. No a co do samej walki powtórzę się jeszcze raz. Mega przyjemny wjazd, wróg nie mógł tutaj zbyt wiele zrobić. Pokonaliśmy te legiony, przejęliśmy iglicę, no i kolejnym naszym celem będzie zajęcie terenu dookoła ptaka. W międzyczasie oczywiście po przejęciu iglicy pozostało nam to co najlepsze, czyli pokazanie dominacji poprzez palenie naszych wrogów. Na tym malutkim obszarze było 7 miast. Niektóre z nich założyły tarcze, niektóre nie zdążyły. 3 graczy z 7 tylko z tej jednej wieży zostało spalonych.
Wcześniej oczywiście było ich mnóstwo, nawet ich nie liczyłem. Powyżej 10 było ich na pewno. Kto wie, czy nawet nie 20, bo cały czas nie byłem online. Jedna Magrat na dole pali miasto, druga Magrat nadciąga. Widzicie po liczbach, że te wymiany są naprawdę na potężny plus. Garwood na murach to nigdy z reguły nie wróży niczego dobrego. Trzecia Magrat idzie tuż za tą drugą, no piękny, naprawdę piękny widok. Totalna dominacja. Araby, Niksele, Kilojtasz, chce się powiedzieć, to Polska górą, prawda? Garwood spalony, zaraz Fregar dołączy do tego grona. No i ostatnim miastem, które upadnie, będzie tutaj miasto, na którym widzimy Skogul z Goreszem. Chyba najlepszy garnizon z tych trzech, ale i on będzie musiał się ugiąć pod potęgą Wielkiej Polski. A jednak Skogul upadła przed Fregar, chyba to miasto było po prostu słabsze, bo na co dzień nie powinniśmy być świadkami czegoś takiego. W tym samym czasie po drugiej stronie walczymy z wrogiem. Ja ponownie tutaj walczę 5 legionami strzelców. Chcę nabić jak najwięcej zasług, bo jestem tego świadomy, że po dniu dzisiejszym, być może jeszcze jutro, czyli 23, będą jeszcze jakieś walki, ale raczej tych walk już nie będzie dużo, bo jesteśmy już za spiralem, za iglicą, zaraz dojdziemy do ptaka, no i wtedy raczej kurz opadnie, wróg straci chęć do walki, więc ten moment, który teraz jest, muszę wykorzystać jak najlepiej i muszę użyć trochę many, żeby wbić jak najwięcej zasług po to, aby mi starczyło do końca tygodnia. Dlatego tutaj ponownie będziemy świadkami mojego agresywnego playstylu, bo pomimo słabych trade'ów chcę tutaj wbić jak najwięcej zasług, więc wolę szybko zginąć, przyjść ponownie. Może nie jest to najlepszy playstyle dla free-to-playa, bardziej taki playstyle na pewno kojarzy wam się z jakimiś wielorybami, ale jak widzicie ja mam tutaj jeszcze naprawdę sporo many do wydania na tym KVK, no a zasługi same się nie wbiją. A tak jak mówię, chciałem mieć pełny tutaj plecak, przynajmniej do poniedziałku, przynajmniej do tego resetu. Dlatego nie powinniście się dziwić, że jestem tutaj w pierwszym szeregu. Trochę idę na lewo, bo widzę, że tutaj jest pojedynczy przeciwnik. Na pewno 4, a nawet 5 versus 2. Nawet gdyby to były te piątki, to wyszedłbym na tym na plus. Ale widzę, że tutaj piechoty nie brakuje jeszcze. Jakieś legiony tutaj starają się mnie zachodzić. BamBam.pl tutaj czyha nie tylko na mnie, ale również na innych moich ziomków, więc muszę troszkę uważać, ale mimo wszystko, mimo tego, że wiem, że gdzieś tutaj po tych miastach się piechota przemieszcza, to moim celem, tak jak mówię, są tutaj zasługi, dlatego tutaj nie będę się cofał, tylko będę walczył do końca. Ani ja nie wymiękłem, ani mój przeciwnik nie wymiękł. No i wyszedłem na tym na plus. Wroga piechota stara się mnie tutaj zablokować, ale na szczęście mijamy ją szybką, zwinną kiwką. Ominęliśmy, chyba nie miał tutaj dostępnego Torquesa, więc mogłem się wycofać bezpiecznie. No i z tej opcji skorzystałem. 21 000 zasług, Gwanwyn z Tarą. Także pamiętajcie, jeśli nie macie jakiegoś dopełnienia, brakuje wam jednego bohatera, nie zapominajcie o Tarze, bo Tara naprawdę potrafi przynieść mnóstwo zasług, szczególnie właśnie po tych zmianach, które zbuffowały bohaterów wspierających. Wszyscy bohaterowie, którzy leczą, wszyscy bohaterowie, którzy rzucają tarcze, są w tym momencie w mecie. Tak się prezentuje mapa już po wszystkich wojnach. 25 maja. Tony tutaj na straży, wszystkiego pilnuję. Zerknijmy sobie jeszcze w ranking zasług. Nagram sobie to, żeby mieć taką podstawkę, kto ile się przyczynił w strefie drugiej. Oczywiście KVK się jeszcze nie skończyło, ale mam nadzieję, że ci, którzy są gdzieś tam na samym dole, obudzą się, bo ja też jeszcze się nie obudziłem. Ja też jeszcze czekam na swoje polityki. No i dopiero wtedy dla mnie zacznie się gra. No i mam taką samą nadzieję, że inni, którzy są tam niżej, którzy nie przebili tej bariery około 700-600 tysięcy zasług w te 2-3 dni walki, może nie chcieli używać surowców jeszcze na tę strefę. Mówię tutaj o graczach T4. No bo jakbym ja się nie podleczył, to może miałbym coś około 1,5 miliona, może 1 milion, ale troszkę tutaj surowców poszło, ale niedużo tak z głową, żeby oczywiście główne siły uderzenia zostawić na strefy trzecie, strefy czwarte, no bo tam z reguły powinny być te główne walki.